prvi dan šole smo prišli gledati prvenstvo. Navijamo za Slovenijo! So nam v šoli naročili, da moramo sem prijeti, da bomo navijali za Slovence. Mi smo iz Bleda, navijamo za Špika in Čopa. Pucharze Świata w tym roku, także... No tak, ale Miłosz w mistrzostwach świata nie startował. Ja zawsze jestem pozytywnie nastawiony. Ja też, no, ale życzę im jak najlepiej, ale... Może to jest akurat taka osada stworzona, no bo to jest przypadek jak kiedyś Sycz z Kucharskim. Oby. Grecy. Konsolas Magdanis. Brązowi medaliści. I mistrzowie świata. A to aktualnie mistrzowie świata. Polacy na 3., 4. pozycji. W tym momencie prowadzą Brytyjczycy, co nie jest niespodzianką. To średnio, można powiedzieć, najmłodsza osada, czyli Chińczycy w tym gronie. No. Portugalczycy. Tak. No, 3 osady tak jakby odpływają. niestety i Brytyjczycy, Grecy i Chińczycy. Ale zobaczymy, bo 500 metrów. To nasi na razie Jeszcze na nie piątym. jest, No nie jest dobra nie jest dobra sytuacja, ale i jest tragiczna. No 2,41 na pierwszych 500 to jest sporo. Wiesz, Niemcy w poprzednim biegu też mieli bardzo dużą, no taką stratę porównywalną. Także poczekajmy do końca. No miejmy nadzieję, że nasi będą mieli dobry finisz. Na torze 5 Brytyjczycy, na 4 Grecy, ale na 3 Chińczycy bardzo dobrze, no i Duńczycy. No powiedzmy sobie szczerze, 4 osady w tej chwili walczą o awans, a Polacy tracą coraz więcej. Chwilowo. No, troszeczkę się śmieję, no chciałbym bardzo, żeby tutaj No ale niestety weszli, ale na razie rzeczywistość, tak, rzeczywistość wygląda inaczej. Wygląda zupełnie Ale inaczej. słabną Grecy, wysforowali się Brytyjczycy, nasi dogonią Greków i wyprzedzą Chińczyków, zajmą drugie miejsce i No wyjdą nie. Drugie to na pewno. finału. Niech będzie 3, ja się zgodzę. No dobrze, byleby Brytyjczycy i w Chińczycy. pierwszej trójce. Grecy tak wyrwali i wcale dochodzą ich już Portugalczycy. No zobaczymy na 1000, czy to To nie jest... Portugalczycy, tylko to już dwójka, Duńczycy, przepraszam. No trochę Niestety, dużo, Dużo, to jest... ale no zobaczymy. Metek za nami. No, Duńczycy Greków już można powiedzieć dopadli. Ale Brytyjczycy są na razie Grecy poza słabną, zasięgiem. ale tak, Grecy słabną, tam dobrze płyną Chińczycy i Duńczycy, bo też tak jakby Grecy się odłapali w tej chwili i odbierają ten atak Chińczyków. Nie Chińczyków, tylko Duńczyków, bo Chińczycy są zdecydowanie... Tak, mi się nie, racja. Się zasugerowała mi się, że Portugalia jest z tyłu. Portugalia jest 6. Tak, tutaj no jest Chyba na razie była 6. Chiny, Dania, Grecja, tak? W tej trójce jest taka kolejność, no bo nie mówimy o Brytyjczykach, którzy są zdecydowanie z przodu.
jakoś mi się wydaje, że groźniejsi będą dla rywali Duńczycy, którzy nawet mogą spróbować sił z No kiedyś Chińczykami. mieli fantastyczny finish, no ale zobaczymy jak po latach, prawda? Po No tak, tym bo- powrocie, bo ten Powrot- szlakowy to szalonym finiszem kończył te swoje biegi. No, 1000 Wielka Brytania centymetrów. w cuglach. Tak, oni są niezagrożeni. No i niestety właściwie nasi, też nasi już zupełnie spadli na 6. miejsce w ogóle. No nic, będą występowali w finale B, ale tam muszą zająć do 5. miejsca. Jest się o co ścigać w finale B. Bo to jest spokój i można przygotować formy Na igrzyska igrzyska. pola to skład może być zmieniony. Dokładnie. Może syć, badania lekarskie wykażą, co się właściwie stało i czy będzie w stanie jeszcze przygotować się do swoich 5. igrzysk. No najważniejsze to zakwalifikować się. No i najważniejsze to też zdrowie Roberta. On jest niesłychanie ambitnym człowiekiem i będzie starał się walczyć za wszelką cenę o powrót i pływanie w igrzyska. Teoretyzując, skoro Mariusz pływał z Robertem, czyli ta dwójka była najlepsza, prawda? No lepsza była tutaj od tej drugiej dwójki, z której jeden zawodnik teraz zastąpił, Miłosz zastąpił Roberta. Czyli Mariusz z Robertem mieli szansę tu na finał. No, ale Tak Duńczycy zdecydowanie atakują Chińczyków. Wydaje mi się, że Grecy pożegnają się z finałem B. Nawet na pewno. No tak, no, Wielka Brytania, Wielka Dania, Brytania, Chiny, Dania, albo Chiny, Dania. No, Ale Dania, mało tego, Chiny. Grecy przegrają z Portugalczykami. No, Portugalczycy też mają świetny finish, to było widać w ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata. Tak, Dania Wielka druga. Brytania, Dania, Chiny. Portugalia. No myślę, że nasi już po prostu Czwarta. odpuścili, bo to nie ma, czy zajmą w tym biegu 5., czy 4., czy 6. miejsce, to już jest bez znaczenia. Od 4. to Nie, dalej. ale to już jest bez znaczenia. Very slow start from Norway. That's why they hang back immediately, but they can come back on the middle section. But good start from our other 5 crews. I think that being a Lucerne finalist and World Championship finalist last year, it must be disappointing for Douglas Vander and Cameron Sylvester of Canada to be racing in this B final. But of course, also they want to ensure their long-term goal and be able to race at the Olympic Games next year at London. And I think it's another 5 places out of this B final that will qualify the nations for the Olympic Games. Yeah, and their 6th place finish in semifinal A, I think, is potentially deceptive because, again, and if we look at the last race with Canada in an outside lane, and they won. So I think certainly Olympic qualification is foremost in everybody's minds. And right now, looking at Canada, that I would say might have been the strategy because they have, just by a few centimeters, the early lead in this first 500 meters. That's Nuno Mendes for Portugal. Portugal was also hosting the European Championships last year. Canada and France, the early leaders here. Frédéric Dufour, 35 years old, and the French lineup finished 6th at the Lucerne World Cup, was in the final there. So a little bit of a setback here for the French, but nonetheless, also they are on their way on the mission to London, and it's not much to choose between Canada, France, and also Greece. Don't forget the Greeks, the under-23 world champions of last year. It's Eleftherios Konsolas, Panagiotis Mahdanis. And here, look at Doug Vander from the Canadian double, and these guys decided they had to give it another go because unfortunately for them at the Olympics there was this virus going around, and Vander was one of the guys who got it, and he made it through the semi, but he could not continue in the race, and they decided after that, you know, they had to have another shot for London. So that's just another 4 years then. Yeah, I know. Wow, what a decision to make in your life, to sort of go on another 4 years training.
And he's 37 years old, too. So, that's the other thing. But I think, you have that dream in front of you, and when it's snatched away at the final, moments, you can be even more passionate about the pursuit in the next round. So here we have the battle between Greece and Canada and also France for first place in this B final. 7-12 overall in the world ranking this will be. But here we are with the aggressive Canadians wanting to ensure a first place early in this race, not leave it too long, not leave it too late. Halfway mark coming up, and it's indeed the Greek that might have edged ahead, or is it the Canadians? It's just a half a meter or so for Canada ahead of Greece, and then it's France in third place. Greece is understroking Canada by 2 full beats. Canada 37 plus for stroke rate, and the Greeks at about 35.5, and it looks very smooth and controlled. Yes, always the glance across the field. He's got to look all the way across to lane 6 to see the Canadians, and he perceives them as the biggest threat. That's Eleftherios Konsolis, the bowman, and he's going to be talking to that stroke man too to keep him posted on exactly what is going on here. Another look at Canada. This aggressive rating from the very start, but the key now and it's higher. They're up to 40 in the third 500, but the face is looking very calm, like they are still well within themselves. Let's see. Well, the stroke rate taken by the GPS device, which you can see sitting just behind the bow number, the new system brought into place by FISA this year. A canvas now for Canada ahead of Greece, and then half a canvas down sit the French. But there's another battle going on for 5th and 6th place between Poland and Portugal here, who hang back at the back of the field. This is the French. This is the Norwegian double also there. Norway also in the fight there between Poland and Portugal. So the back of the field now, Poland and Norway. Indeed, it's Ringstad and Strandli that try to fight off the challenge from Jankowski and Stanchuk of Poland. And they're giving us that glimpse of France, because they're also right in it now with Canada and the Greeks as they cross the 1,500 meter mark. And if that French boat is anything like a lot of the other French boats, we should be ready for a potential launch pad kind of sprint in the final 400 meters. This is the very solid rhythm set by Konsolis and Martanes for Greece. You can see their bow number 2 coming up on the left side of your picture. Bow number 4 belongs to France, and then it's bow number 6 for Canada. This is just a canvas separating all 3 crews. Then it's 4th place now. Good tactics applied by Pedro Fraga and Nuno Mendes for Portugal, and then it's the Norwegians having separated themselves from Poland. Poland hanging back a little bit at the last mark, at the 1,500 meter mark. We come to the last 200 meters of this race. And looking at the face here of Cam Sylvester, I mean, just so calm, and they're building the stroke rates, and their catches still look really, really good, and that's key. If you can keep that sharpness on the front end, it's a sign of how much energy you have left, because it's how well you can continue to connect as you build the rate. They look good. They look good, but they have to fight off the challenge from the French now, sprinting strongly down to the line. The last 10 strokes, but it's 5 crews within half a length. It's still Canada holding on to a lead, but it's now the French come through, and French take the take the lead here. French ahead of Greece. France now on their way to a win here in the final B. France winning that ahead of Greece. Then it was indeed Norway who finished 3rd in this B final, ahead of either the Canadians or the Portuguese. That was too close to call from our point. Definitely the Polish double was in 6th place.